Cześć! Dzisiaj przygotowałem dla Ciebie 11 skutecznych sposobów na naukę nowego języka. Jeżeli interesuje Cię ten temat, zostań ze mną. Przede wszystkim to, co najważniejsze, to tworzenie własnych materiałów do nauki. Nie wiem, czy wiesz, ale zapisanie odręcznie nowego słówka sprawia, że zapamiętasz je 30% szybciej. I mam tutaj na myśli wszystkie słówka zapisane na kartce, na przykład długopisem. Możesz skorzystać też z innego pisadła. Najważniejsze jest to, aby w naszej podświadomości zakodować nowe słówko oraz jego tłumaczenie. Polecam Ci również, abyś zapisał też obok formę fonetyczną, czyli dokładnie to, w jaki sposób powinieneś wypowiadać to słowo. Jedną z takich rzeczy, którą warto robić, jest konwersacja z ludźmi w sekcji komentarzy. Znajdź sobie kilka serwisów, na przykład serwisy społecznościowe, gdzie mógłbyś zostawiać komentarze lub pod jakimiś artykułami na stronach internetowych i nawiązywać proste jakieś rozmowy z gośćmi, którzy odwiedzają dany serwis, z użytkownikami platform społecznościowych i tego typu rzeczy. Pamiętaj, że każde słówko, które nauczysz się nowe, czasami jest tak, że po prostu rozmawiamy z kimś, piszemy sobie i w pewnym momencie, to słówko mi się podoba. Zapisujemy od razu takie słówko, jedno, drugie, trzecie, czasami sprawdzamy je z ciekawości, a czasami celowo. Jest też coś takiego jak projekty społeczne dla obcokrajowców. Takimi projektami społecznymi był jeden z takich. Miałem kiedyś taki projekt, on nazywał się Brasileiros na Polonia i był to projekt skierowany głównie dla mniejszości brazylijskiej, która mieszkała w Polsce. I teraz nie chcę robić oczywiście reklamy tego serwisu, nie mam zapłacone za to, ani nic tego typu. Nie mam też żadnej współpracy podpisanej z nimi. Po prostu chcę Ci podać przykład. Możesz znaleźć taką społeczność, która zajmuje się tworzeniem materiałów do nauki jakiegoś języka. Zaangażowanie się w taką społeczność sprawi, że zaczniesz szukać, zaczniesz kopać, zaczniesz dociekać i dzięki temu, że zaczniesz tworzyć takie materiały dla kogoś innego, przede wszystkim Ty będziesz uczył się. Oczywiście inni ludzie z materiałów, które Ty stworzysz, również będą się uczyć, prawda? Co jeszcze? Musisz pamiętać o tym, że korzystanie z translatorów nie jest w 100% idealne, ale jest dobrym motywem do tego, aby rozpocząć. Jest dobrym takim zalążkiem. Z biegiem czasu zaczniesz zauważać, że translator popełnia proste, oczywiste błędy i o ile możesz skorzystać z translatora, aby coś szybciej napisać, tak w przypadku, kiedy już zaczynasz robić się bardziej biegły w języku, zaczynasz już łapać te słówka, zaczynasz łapać gramatykę, to w pewnym momencie sam zaczynasz poprawiać to, co wytworzy translator. To jest jedna z takich rzeczy, które też warto robić, jeśli chcesz nauczyć się nowego języka. Poza tym wszystkim, jeżeli angażujesz się w projekty dla obcokrajowców lub dla mniejszości narodowych w języku, którego się obecnie uczysz, masz możliwość zdobycia nowych znajomości, wartościowych znajomości, poznania nowych ludzi, ciekawych, którzy być może zostaną Twoimi native speakerami. Kto wie? To był punkt pierwszy. Twórz własne materiały. Kolejna rzecz, którą ja osobiście zawsze polecam, jest słuchanie lokalnego radia. W moim przypadku wybrałem sobie jedno z dużych miast kraju, oczywiście Brazylii, i słuchałem jednej z większych rozgłośni radiowych. I teraz zapytasz, dlaczego mam słuchać radia z innego kraju? Otóż musisz się cofnąć do lat dziecięcych, być może masz jakieś dziecko swoje własne, być może obserwujesz inne dzieci, które właśnie się rodzą i rodzice za wszelką cenę zawsze starają się dojść do momentu, w którym dziecko wypowie pierwsze słowo. Ale zanim dojdzie do tego momentu, kiedy dziecko wypowiada swoje pierwsze słowo, to dziecko musi się osłuchać. I tak samo jest w momencie, kiedy Ty uczysz się nowego języka. Musisz osłuchać się z tym językiem. Dlatego polecam Ci wybrać sobie jakąś rozgłośnię radiową,
dzięki której będziesz mógł osłuchać się z tym językiem. I takim wskaźnikiem, który możesz brać pod uwagę, jest to, czy tak naprawdę rozumiesz na przykład reklamy, czy rozumiesz to, co mówi speaker radiowy i tego typu rzeczy. Bo same piosenki to jest też coś, co za chwilę poruszę. Aczkolwiek ważne jest to, aby osłuchać się tak naprawdę z tym, co mówią ludzie, bo to z ludźmi będziesz rozmawiał, prawda? Także słuchaj lokalnego radia, na przykład przez internet. Teraz mamy ogromną ilość stacji radiowych, które wysyłają również strumień internetowy. Jest on bezpłatny, wystarczy wpisać sobie to w jakiejś wyszukiwarce i na pewno coś znajdziesz. Kolejnym punktem, który chciałbym Ci polecić, to Spotify i teksty piosenek. Jedną z takich metod, którą sam stosowałem w przeszłości, było słuchanie utworów z kraju, którego języka obecnie się uczyłem. I teraz to, co warto robić, to włączyć sobie, poza utworem oczywiście, tekst piosenki. Często serwisy, które udostępniają właśnie treści muzyczne, oferują też taką możliwość, aby włączyć tekst, który jest podświetlany w czasie rzeczywistym. Czyli ten moment, ten kawałek w piosence, który jest w danym momencie śpiewany, wypowiadany, jest podświetlany. Nie dość, że dalej będziesz osłuchiwać się z językiem, to będziesz mógł zobaczyć, w jaki sposób wypowiadane są konkretne słowa i zrobić dosłownie stop-klatkę w momencie, kiedy złapiesz jakieś słówko, które stwierdzisz, że ok, zapiszę je na kartce, plus zapisz wersję fonetyczną, pamiętaj o tym, to jest dość ważne, ale możesz to słuchać wielokrotnie. I dzięki temu, że będziesz to słuchał wielokrotnie, będziesz dużo szybciej nauczysz się wypowiadać dane słowo. Nauczysz się tak naprawdę tego, co jest najważniejsze, czyli wersja fonetyczna, poprawna wymowa. I teraz, jeśli słuchasz tekstów piosenek, to czego możesz się również nauczyć, to mowy potocznej, slangu, który jest wszechobecny w wielu utworach muzycznych. To jest punkt numer 3. Jeżeli podobają Ci się filmy, które tworzę, jeżeli te porady, które dzisiaj właśnie słuchasz, są dla Ciebie wartościowe, proszę Cię o to, abyś zostawił łapkę w górę, komentarz taktyczny, napisz poniżej, jakie były Twoje sposoby na naukę nowego języka i jeżeli podoba Ci się ten kanał, zostaw koniecznie subskrypcję, mi to pomoże na początku rozwoju tego kanału YouTube'owego. Czwartym sposobem, którym chciałbym się z Tobą dzisiaj podzielić, jest oglądanie filmów. I tutaj oglądanie filmów możemy podzielić na kilka kategorii. Pierwszą kategorią jest oglądanie filmów na YouTube. Nie wiem, czy wiesz, ale większość filmów na YouTube ma możliwość wygenerowania automatycznego tekstu oraz tłumaczenia w czasie rzeczywistym wygenerowanego tekstu na język, który wskażesz. Dostępnych jest ponad 200 języków, więc na 100% jest tam Twój język, którym się posługujesz i możesz tak naprawdę połączyć rozrywkę i naukę nowego języka. Wystarczy, że włączysz sobie taki tekst i włączysz na przykład vlogi podróżnicze, możesz podróżować razem z osobami, które tam są, uczyć się języka i jednocześnie czerpać z tego rozrywkę. Fajne połączenie, prawda? Co jeszcze? Możesz włączyć sobie Netflix. Netflix oferuje bardzo fajne konfiguracje, jeśli chodzi o oglądanie filmów. Możesz na przykład włączyć, aby dubbing był w języku, którego się obecnie uczysz i jednocześnie włączyć sobie napisy w Twoim języku ojczystym. Jest to kolejna fajna metoda do tego, aby nauczyć się nowego języka. Także polecam Ci sobie notować te wszystkie rzeczy. Zastosuj te metody, które są dla Ciebie najbardziej wartościowe, które są z Tobą najbardziej tożsame i lecimy dalej. To był punkt 4. Piątym punktem będzie nauka języka na Instagramie. I teraz zastanowisz się pewnie, w jaki sposób na Instagramie można uczyć się nowego języka. Otóż to, co polecam Ci zrobić, to najpierw wyszukać kilka hashtagów, które są powiązane z krajem, którego języka obecnie się uczysz. To mogą być nazwy miejscowości, to mogą być jakieś popularne frazy, które są używane również w Twoim kraju.
tylko przetłumaczone na lokalny język. Następnie znajdź sobie grupę osób i zacznij je śledzić. Dlaczego masz śledzić takich ludzi? Poszukaj sobie przede wszystkim takich osób, które w miarę systematycznie dodają Insta Stories, czyli to są te takie relacje dnia. I teraz, kiedy masz te relacje dnia, tutaj po raz kolejny próbujesz osłuchać się, uczysz się tego języka poprzez osłuchanie się, w jaki sposób się wypowiada dane słowa. Uczysz się slangu, ale co najważniejsze, uczysz się myśleć w danym języku. Jeżeli na przykład w języku angielskim samochód jest car, to tak długo jak dla Ciebie samochód będzie samochodem, ale będziesz go tłumaczył w swojej głowie jako car, tak długo to nie będzie Twój język taki, którym będziesz się posługiwał naturalnie. Natomiast jeśli dla Ciebie car będzie car, to będziesz bardzo naturalny w tym. I tak samo w każdym innym języku, którego się obecnie uczysz. Musisz pamiętać o tym, że im więcej spędzasz czasu słuchając jakiegoś języka, tym bardziej on staje się z Tobą tożsamy. Tak samo jak w przypadku małych dzieci. Małe dzieci na początku próbują naśladować te wszystkie słowa, które słyszą w otoczeniu. Następnie same próbują wypowiadać te słowa i w pewnym momencie dochodzą do perfekcji, a my to nazywamy powiedział swoje pierwsze słowo. To jest właśnie ten moment, do którego chcesz dojść, ucząc się nowego języka. Szóstym podpunktem i szóstą propozycją, pomysłem, który chcę Ci dzisiaj zostawić tutaj, jest oczywiście kurs językowy. Kursy językowe są o tyle istotne, o ile musisz uczyć się nowego słownictwa. Jeżeli zrozumiesz gramatykę, a nie będziesz rozumiał słownictwa, nie będziesz miał bogatego zasobu słów, to niewiele Ci to pomoże. Tak naprawdę dużo istotniejsza od samej gramatyki jest umiejętność, może nie tyle umiejętność, ale rozumienie słów, ogromnej ilości słów. Jeżeli Twoje słownictwo jest bardzo bogate, to nawet na zasadzie łamanego języka jesteś w stanie porozumieć się z daną osobą. Gramatykę i tak złapiesz, prędzej czy później. Obcokrajowcy bardzo często, kiedy słyszą, że ktoś próbuje porozumiewać się w ich języku lokalnym, pomagają podczas tego procesu rozmowy. I teraz moment, w którym Ty znasz słowa, jest o tyle istotny, że gramatykę osłuchasz się i nauczysz się jej. To jest dość ważne. Natomiast kursy językowe posiadają teraz bardzo często ogromne ilości baz ze słówkami. Do tych słówek dodają lektorów, wypowiadają słowa ci lektorzy, a następnie krok po kroku, na zasadzie powtórek, uczysz się tych słówek i poszerzasz swoje słownictwo. To jest jeden z istotnych elementów, aby nauczyć się nowego języka, znajomość nowego słownictwa. Polecam Ci. Kolejną rzeczą, którą chcę Ci polecić, są lokalne społeczności. Wspomniałem o tym przed momentem. Natomiast chciałbym poruszyć tę kwestię teraz troszeczkę od innej strony. Poza tym, że masz lokalne społeczności, masz różnego rodzaju projekty, w które możesz się zaangażować, to co powinieneś zrobić, to co Ci polecam, to budować grono znajomych. Kilka rzeczy, które jest korzystne z budowania grona znajomych, to m.in. to, że możesz spotykać się z tymi ludźmi i łamać barierę stresu. Często jest tak, że ludzie, którzy uczą się nowego języka, boją się mówić, boją się rozmawiać, boją się, że powiedzą coś źle. Natomiast kiedy jesteś w gronie swoich znajomych, wychodzisz z nimi, zaczynasz rozumieć, w jaki sposób oni myślą, zaczynasz nawiązywać z nimi głębsze relacje, wymieniacie się doświadczeniami, masz native speakera, on również, jeśli uczy się Twojego języka. To jest w tym bardzo wiele rzeczy, które mogą wyjść zarówno dla Ciebie, jak i dla niego na plus. Poza tym, że łamiesz tę barierę, zaczynasz swobodnie czuć się w tym języku.
zaczynasz swobodnie rozmawiać. I teraz kolejna rzecz. Osłuchujesz się w tym języku, masz wspaniałe znajomości i kto wie, być może będziesz miał kiedyś możliwość odwiedzenia tego kraju właśnie z tą osobą. Kto wie. Punkt 8 to lokalne grupy obcokrajowców. I teraz lokalne grupy obcokrajowców bardzo często zbierają się na przykład w serwisach społecznościowych takich jak Facebook i możesz znaleźć takie grupy po prostu wpisując frazy typu w przypadku Brazylijczyków jest Brazylijczycy w Polsce, tylko przetłumacz to oczywiście na portugalski. W przypadku Hiszpanów, Hiszpanii w Polsce, przetłumacz to tylko na hiszpański i tak dalej, i tak dalej. Poszukaj takich lokalnych grup, następnie zaangażuj się w taką społeczność, zacznij udzielać się w takich społecznościach, zacznij wymieniać się doświadczeniami, pomagać tym ludziom, nawiązuj znajomości i tutaj masz kolejną możliwość, aby uczyć się nowego języka i zawierać dużo nowych, fajnych znajomości. Jeżeli jesteś oczywiście osobą, która lubi spotykać się z nowymi ludźmi. Jeżeli już nawiążesz takie znajomości, to przechodzimy do punktu numer 9, czyli rozmowa z lokalnymi mieszkańcami. I teraz możesz to zrobić na kilka sposobów. Możesz skorzystać z tych grup, o których przed chwilą mówiłem i rozmawiać z tymi ludźmi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że możesz poznać takich ludzi na różnych portalach społecznościowych i następnie rozmawiać z nimi na przykład poprzez WhatsApp lub inną aplikację. Kolejna rzecz jest taka, że możesz skorzystać z wielu serwisów, które oferują rozmowy na zasadzie właśnie lekcji online z native speakerami z danego kraju, gdzie właśnie masz bardzo bogatą ofertę ludzi, którzy oferują zwykłe rozmowy. To też jest jeden z takich elementów, który pomoże Ci rozwinąć Twoje umiejętności językowe. Sposobem numer 10, który chciałbym Ci polecić i jednocześnie moim ulubionym sposobem nauki nowego języka, są małe obrazki językowe. Takie obrazki możesz stworzyć na dwa sposoby. Albo możesz wydrukować takie obrazki, albo samemu możesz je narysować, namalować. I teraz, na czym polega ten sposób? Działa to w ten sposób, że masz obrazek. Załóżmy, że uczysz się słownictwa związanego z elementami, z rzeczami, które znajdują się w kuchni. To mogą być warzywa, owoce, meble kuchenne, meble w jadalni lub tego typu rzeczy, jakiegoś akcesoria, które znajdują się w kuchni i tak dalej. Załóżmy, że mamy lodówkę. Bierzesz sobie kartkę papieru, malujesz na tej kartce papieru malutki obrazek, on nie będzie zbyt duży. Na tym małym obrazku malujesz dosłownie lodówkę. Lub drukujesz sobie mały obrazek lodówki i masz takich obrazków kilkanaście. I teraz bierzesz taki obrazek w formie na przykład prostokątu, kwadratu, drukujesz, wycinasz i na górze masz obrazek, pod spodem, co jest bardzo ważne, zostawiasz trochę przestrzeni. I tam, gdzie masz tą przestrzeń, odręcznie, podkreślam odręcznie, to jest bardzo istotne, piszesz to słówko w języku, którego się uczysz, następnie piszesz sobie tłumaczenie, a jeszcze niżej piszesz, w jaki sposób wypowiada się to słowo, czyli wersję fonetyczną. I teraz, kiedy masz już taki obrazek z 3 linijkami tekstu, to bierzesz ten obrazek, przymocowujesz w miejscu, na przykład w przypadku lodówki, najlepiej zamontuj ją sobie na lodówce. To będzie właśnie Twoja pomoc naukowa. Zamocuj tą pomoc naukową na lodówce i teraz za każdym razem, kiedy będziesz przechodził obok tej lodówki, będziesz spoglądał na ten obrazek, nie będziesz na to zbytnio zwracać uwagi, ale za każdym razem, kiedy w podświadomy sposób spojrzysz na ten obrazek, będziesz powtarzał sobie to słówko. Z biegiem czasu zaczniesz łapać się na tym, że to słówko jest dla Ciebie oczywiste. Zacząłeś od takiego prostego utożsamiania się, a Twoja podświadomość tak naprawdę zrobiła całą resztę. I możesz tych obrazków
tak naprawdę generować nieograniczoną ilość, dlatego że na początku będziesz się na tym skupiał. To jest tak jak z jazdą samochodem. Kiedy uczysz się jeździć samochodem, zwracasz uwagę na każdy detal, na każdy szczegół. Czy mam zapięte pasy, czy włączyłem światła, czy mam dobry bieg i tego typu rzeczy. Następnie, kiedy zaczynasz łapać doświadczenie, przestajesz zwracać uwagę na takie drobne detale, ponieważ wchodzisz w taki tryb automatyzacji. Tak samo jest właśnie z tym sposobem małych obrazków językowych. Ty w pewnym momencie wchodzisz w tryb automatyzacji i dużo szybciej, dużo skuteczniej uczysz się tych nowych słówek. Mam nadzieję, że ten sposób Ci przypadnie do gustu. To jest, tak jak wspomniałem, mój ulubiony sposób. I przechodzimy do ostatniego punktu. Na pewno kiedyś słyszałeś o fiszkach językowych. Fiszki językowe to takie małe karteczki, które mają zapisane z 2 stron słówko wraz z tłumaczeniem po drugiej stronie. Bardzo często do fiszek dodawane są też obrazki, które mają na celu zapamiętać, w przypadku jeśli jesteś wzrokowcem, zapamiętać nowe słówko dużo szybciej. Polecam Ci samodzielnie robić fiszki, jeżeli masz oczywiście taką możliwość. Możesz je wydrukować, możesz kupić twarde kawałki papieru, w sensie papier techniczny to się chyba nazywa, albo możesz kupić gotowe fiszki. Bardzo często są też takie fiszki, gdzie pozostawiają puste plansze, które możesz samodzielnie wypełniać słówkami, których się obecnie uczysz. Fiszki są bardzo dobrą alternatywą, jeżeli nie chcesz z jakiegoś powodu korzystać z internetowych kursów, gdzie uczysz się nowych słówek. Fiszki to taki kurs online, tylko że przeniesiony do świata rzeczywistego. Polecam Ci zainteresować się fiszkami, bo jest to jedna ze skuteczniejszych metod, którą możesz stosować na przykład w podróży. Oczywiście jeśli nie prowadzisz. Jeśli jesteś pasażerem, jeśli jedziesz pociągiem, lecisz samolotem, możesz korzystać z fiszek. Jeśli pracujesz w miejscu, gdzie obsługujesz klienta i tego klienta nie ma tam bardzo dużo. Klienci nie pojawiają się tam bardzo często, ale musisz tam z jakiegoś powodu być, to widziałem, że ludzie potrafią korzystać na przykład z tego wolnego czasu, luźniejszego czasu na czytanie książek, co jest oczywiście bardzo w porządku. Natomiast w momencie, kiedy uczysz się nowego języka, ten wolny czas możesz wykorzystać do tego, aby uczyć się nowych słówek. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu, który ze sposobów najbardziej Ci się spodobał. Być może jest też jakiś sposób, którego nie wymieniłem w dzisiejszym filmie, a z którego korzystasz i którym chciałbyś się podzielić. Podziel się tym filmem ze znajomymi, jeżeli uważasz, że ten film był wartościowy. Dziękuję Ci za poświęcony czas i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.